90-100 tysięcy złotych. Za te pieniądze trudno w dzisiejszych czasach kupić przyzwoity samochód. Jeżeli chodzi o miejskie auta, no to kupicie coś dobrze wyposażonego z lepszym silnikiem. Ale jeżeli chodzi o kompakty, to już będzie to podstawowa wersja z najtańszym wyposażeniem i z najmniejszym motorem. O segmencie D i o czymś naprawdę większym możecie zapomnieć. Chyba że zdecydujecie się na auto używane. 3-4-letnie. I to od razu daje Wam wstęp do klasy premium. I to nie byle jakiej klasy premium, bo samego Mercedesa. C-klasa w wersji 200D. W205, takie oznaczenie, produkcja od 2014 roku do 2021 roku, przy czym w roku 2018 miał facelifting, nasz to model 200 z 2019 roku z symbolicznym przebiegiem, jak na auto używane, bo ma 42 tysiące. 42 tysiące i jak na diesla to jest w ogóle bardzo mały przebieg, jak na 4-letnie auto. 10 tysięcy rocznie ktoś nim robił i zastanawiam się, co nim kierowało, jak kupował diesla zamiast benzyny do auta, którym będzie jeździł 10 tysięcy kilometrów rocznie. Niemniej do silnika jeszcze wrócimy, bo on jest tutaj ciekawostką pewną sam w sobie i będziemy o tym rozważali. Natomiast wersje liftingowe można było poznać po innych reflektorach. Tu mamy już trochę te lepsze, bo mamy LED High Performance. Auto było robione w 3 wersjach, nie wliczając w to AMG. Było w Classicu, było w Avangardzie i było w Ekskluzywie. Ekskluzyw miał jedynie gwiazdę wystającą, tutaj mogliśmy się cieszyć tym celownikiem, natomiast cała reszta miała wkomponowane logo. Tu mamy Avangardę można było poznać po tym grillu właśnie. Co ciekawe, wszystkie miały inaczej skonstruowane zderzaki. To jest też nietypowe w Mercedesie, bo tak jak inne marki premium robią te zderzaki tylko do tych sportowych wersji, inne ewentualnie tam w S-Line, jak weźmiesz w Audi, to Mercedes do wszystkich tych 3 miał inny, plus jeszcze AMG. Plus AMG. Skrzynie biegów 2. Albo manual, tylko rzadko występował, albo skrzynia 9G Tronic. Napędy albo Furmatic z niemieckiego, albo napęd na tył. Jeżeli chodzi o motory, 11 było do wyboru. Aż 11. Dobra, otwieraj to, zobaczymy, co tu jest. Więc skonfigurować go można było naprawdę na pierdyliard różnych sposobów. A teraz Ty czyń swoją powinność, bo to jest silnik nietypowy, gdyż ma tylko 1,6 litra pojemności, 160 koni, 360 Nm. Zgadza się. Tutaj jest silnik już mercedesowski. To jest troszeczkę taka dziwna sprawa, bo w przedliftach był stosowany silnik z Renault 1.3, 1.6. Czyli jak zmienili po lifcie na mercedesowski, to znaczy, że coś z tym Renault coś musiało być zmienili, nie tak. dlatego że coś musiało się z tym silnikiem dziać. Tu zrobili już konstrukcję mercedesowską, chociaż też nie wiadomo, czy to jest na pewno 100% informacja, że po lifcie akurat weszły tylko silniki Mercedesa. Można sobie to sprawdzić przy zakupie takiego samochodu używanego, podnosząc tą tutaj pokrywę, tak, i sprawdzić sobie tutaj na bloku, na głowicy, czy jest emblemat, czy mamy tutaj do czynienia z silnikiem z Renault, czy mamy do czynienia z silnikiem mercedesowskim. Ten mamy tutaj silnik Mercedesa. Tak, to 4-cylindrowy na szczęście, tak, a nie żadne tak. 3 cylindry. W C-klasie 3 cylindrów nie było. Nie było, wszystkie silniki są 4-cylindrowe bądź wzwyż i wszystkie silniki w Mercedesie C-klasie są turbo doładowane. Rozrząd na pasku czy na Tu jest łańcuchu? Tu już jest łańcuch, Ale? ale oczywiście jak w każdym silniku z napędem łańcuchowym skracamy interwały olejowe, czyli nie robimy tutaj tak jak Mercedes zaleca 30 tysięcy kilometrów. Sugeruję to robić co 10, co 15 tysięcy. To nie są tak naprawdę duże koszty przy eksploatacji takiego samochodu. Raz w roku ten olej wymienić. Na pewno w tym momencie wydłuży nam żywotność łańcucha rozrządu. Szczególnie, że wymiana tutaj tego łańcucha nie jest prosta. Nie jest prosta, dlatego że rozrząd znajduje się tak jak w BMC na ścianie grodziowej, czyli z tyłu silnika musimy wyjąć skrzynię bądź wyjąć silnik do wymiany I rozrządu. wtedy nie jest to tania impreza, Nie jest- więc nie jest to lepiej tanie. wymieniać olej częściej, Zgadza mniejsze się. koszty ponosić, a potem po 200 tysiącach ewentualnie przygotować się na większy wydatek. Ale to auto występuje też jeszcze w odmianach C220D i C300D. Obie one są oparte już na innym silniku, bo to jest 2-litrówka, tylko chyba bloku tam nie zmieniono, tylko skok tłoka względem tej 1.6. Natomiast już są mocniejsze, bo i 194 koni, a ten najmocniejszy to 245 koni. Czy tam jest więcej rzeczy do popsucia się, czy jak tam wygląda kwestia awaryjności? Jest jeden problem w tych silnikach wynikający właśnie z wymiany oleju, z
tych Za przedłużonych... rzadkiej wymiany oleju. Za rzadkie, no po prostu przeciągania tych interwałów serwisowych, według producenta oczywiście. Potrafią się wycierać wałki rozrządu, szklaneczki, popychacze. Jest to dosyć znany przypadek. W Mercedesie już się zaczyna o tym dosyć głośno mówić. Czyli co, jak się kupuje już wtedy takie auto, takiego C220D albo C300D z większym przebiegiem koło 100 000, to przywiązywać wagę do tego, jak często wymieniał olej poprzednik? Jeżeli mamy taką możliwość sprawdzenia gdzieś to w ASO, w historii, bądź mamy jakieś faktury, na pewno sprawdzić to, czy to nie było przeciągane. No bo Jeżeli było, rozumiem, co 30 000, to już niech to budzi nasze podejrzenia. możemy w tym momencie targować przy zakupie, no bo to wynika później z eksploatacji. No ten wałek może być przytarty, możemy mieć problem, a to będzie wymiana ładnych parę tysięcy. Już... Myślę, że gdzieś same części w ASO to jest koszt około 8-9 tysięcy. Z wymianą myślę, że dziś pewnie z 15 by się tutaj zamknęło. Intrygujące jest to, że w ramach liftingu oni zmienili w zasadzie całą gamę silnikową. I to benzynową, i to hybrydową, i tę z dieslami. W benzynach po lifcie są już tylko dwa silniki. Oznaczenia C160 i C180 to był czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 i potem dopiero C400, który miał sześciocylindrowca, tam chyba 333 konie. W ogóle nie było dwulitrówki, w ogóle nie było oznaczenia C250 czy C300, tak jak w wersji przedliftowej. Więc jeżeli kiedyś będzie taka potrzeba, to przetestujemy dla Was wersję przedliftową. Piszcie w komentarzach, jak chcecie tego przedlifta, bo on jest jeszcze tańszy i tam zupełnie inna gama silnikowa. Pytanie do Ciebie, czy w tych benzynach należy na coś zwrócić uwagę szczególnego? Jak te 1.6 sobie raczej nie, to jest już taka grupa silników, która jest już bezawaryjna. Wiadomo, cały czas to tak jak mówimy, powtarzamy jak mantra, olej po prostu co 10-15 tysięcy, no i te silniki będą jeździć bez większych problemów. No wiadomo, że przy większych przebiegach mogą się jakieś pojawić problemy, tak jak i tutaj w tych silnikach diesla, związane z jakąś elektroniką i tak dalej. Natomiast sama mechanika, sam osprzęt jest generalnie w tych samochodach bezawaryjny. Tańsze będą wymiany części eksploatacyjnych w benzynie? Dużo tańsze, no odchodzi nam kilka elementów, bynajmniej jakieś wtryskiwacze, turbina. No, z racji doświadczenia tutaj bym powiedział, że raczej rzadziej się w benzynowych silnikach psują turbiny niż w dieslach, prawda? Okej, dobra. To zamykamy, o AMG nie gadamy, przechodzimy teraz do tyłu, czyli otwieramy drugą stronę auta. Takie troszkę nieregularne, bo tutaj mamy nawet kola lekko wchodzące do środka, a tam nawet lekkie takie podwyższenie. Może to dlatego, że to jest napęd na tył. No tam dokładnie wychodziłoby na to, że jest cała rama pomocnicza, cały napęd. Pod podłogą nawet dosyć spory schowek. No koło zapasowe tutaj nie wejdzie, ale jakiś plecak, jakaś może maleńka walizeczka, tak? Zestaw naprawczy w tym miejscu. Apteczka, są mocowania do siateczki, która nam przytrzyma bagaż, ale co ciekawe, one są tylko tutaj, a tam z tyłu ich nie widzę. Po środku nie ma. Ukryte. No, ale to takie nie w Mercedesa stylu, nie? Takie dziwne. Natomiast fajne, że kanapa dzielona w proporcjach 40-20-40, w sedanach rzadko się to zdarza i fajne też to, że można ją złożyć z tej pozycji, ale sama się tam nie złoży, tylko trzeba pchnąć nieco. No i ja lubię takie detale w tych samochodach, na przykład jak trójkąt jest w tym miejscu, a nie wala się gdzieś pod podłogą bagażnika, czy nawet w samym bagażniku. O, nawet haczyki ma tutaj. Nie ma żadnego gniazda do zapalniczki, żeby na przykład podłączyć sobie tutaj lodówkę przewoźną, turystyczną, przenośną. Weź przynieś dzisiaj te walizki, co? Zaczynamy zawsze od żółtej, Piotr, proszę. Zaczynamy od żółtej. Tak. Urósł. Wreszcie mam człowieka, od tego nie muszę się ładować sam. A w pionie? Zapomnę. A inaczej, no tak to widać, że druga nie wejdzie. Piotrek, czy Ty kiedyś pakowałeś się na wakacje? Dzisiejszy temat poradnika zmotoryzowanego turysty to jak zapakować rzeczy, które nadają się na urlop do małego Fiata. No nie wejdzie. No nie, a teraz Jakby nie w takim było, razie trzeba zamienić, Ale wiesz? poczekaj, No, pod kątem nie wejdzie. z Tetrisa to Ty miałeś 2 z plusem chyba, co? A się kiedyś grało na przerwie w szkole. Nie wejdzie. Dwie duże walizki nie wejdą. Te 455 litrów niestety jest mało układne. Wejdzie jedna duża i tutaj może dwie kabinówki, jakieś plecaki. No jak kabinówkami albo miękkimi torbami zaczniecie wypełniać to wnętrze, no to wiadomo, że będzie inaczej. No równie dobrze można luzem tutaj sobie wszystko wrzucić i też będzie... O, i zawias na takiej sprężynie klasycznej tam. Nawet słychać, jak pracuje ta sprężyna. I przynajmniej nie ma się co popsuć. Przynajmniej nie ma się co popsuć, dokładnie. I wtedy i ładnie się zawsze otwiera, bo to wtedy puszczasz i cyk, jedzie do góry od razu. Bardzo dobry Mercedes. A Ty co znowu otwierasz? Wlew paliwa. A, bo mamy jest AdBlue Mamy jeszcze. tutaj też wlew płynu AdBlue.
I o tym nie powiedzieliśmy wcześniej, ale powiemy może teraz. No. Też jest dosyć awaryjny układ. Też po takich 100 paru tysiącach potrafią się uszkadzać same dysze wtryskujące, bądź zbiorniki, czujniki w tych. Zresztą to nie tylko tyczy się Mercedesa, bo to w większości marek, które ma system AdBlue jest dosyć Naprawa awaryjny. droga? Droga, no jeżeli to jest w ASO, to jest droga. Czujniki, wtyskiwacze to są jakieś rzędu 1000 parę złotych. A jeden wzdłuż, jest tak? wtryskiwacz? Czy Wtryskiwacz więcej? jest Wtryskiwacz jeden, jest tak. jeden, nie? Co do tych NOx-ów, o których wspomniałem wcześniej, tutaj mamy 2. Ale te czujniki NOx-u, one nie są przy silniku, one są już w układzie wydechowym, bo to jest tam, gdzie DPF, tam, gdzie są katalizatory, tam, gdzie są sondy lambda i tak dalej, nie? Zgadza się. Jeden jest przed katalizatorem, drugi jest za, bądź DPF. Okej, ale to wynika z tego, że on ma podwójny układ wydechowy, czy po to, że one... Pojedynczy. inaczej? Jeden po prostu monitoruje spaliny Wpadające, a drugi Tak, te, które a wypadają, drugi- czy należycie zostały z tych azotów oczyszczone, tak? Cząstek? rozliczone. Rozliczone. Walizki ja tu świetnie teraz- obsłużyłeś, drzwi umiesz też sobie otworzyć? Oczywiście. Dziękuję Siadasz bardzo. z tyłu, Tak? bo matka Tradycyjnie? siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział! Dobra. Ja rozsiądę. O Holender, ale mi urósł dzisiaj załatwił. Urósł ci? Wreszcie ci urósł? Tak, ale zobacz jak. Przesuń się do przodu, tak. No ale nie aż tak. Ale ty Nie masz aż tam tak? wygodnie teraz? Wiesz co, no nie mam wygodnie. Nie, no i to tu jest przesuń tak, kolanami walę w dechę. Nie, no to tak, żebyś miał tam komfort taki, powiedzmy jedziemy 300 No. km do Poznania. Czy teraz w tym położeniu będzie ci wygodnie? Może być. No to ja powiem ci zaskakująco dobrze, jeżeli chodzi o nogi. Pod fotel wkładam bez problemu. Obniżony maksymalnie jest fotel? W ogóle jesteś nieprzygotowany do zajęć. W Do górę dołu, jeszcze do dołu, bierzesz? chcesz do dołu, No, w chcesz? dół, o, no, właśnie. Dobra. No, jest ok, w porządku, ale na kolana mam miejsce, jak na segment D. Tutaj jest specjalnie, zobaczcie, tak wytłoczone to, żeby można było na te kolana mieć więcej miejsca i zdaję to egzamin. Nad głową jest trochę gorzej, bo rzeczywiście brakuje mi tutaj 2 cm do pełni szczęścia. Auto nie ma żadnego szyberdachu ani szklanego. Natomiast tak, fajnie jest wyprofilowana kanapa. Dosyć twarde są te obicia, ale przyjemne. Dzięki temu może w dłuższej drodze nie będzie zmęczony kręgosłup. Generalnie spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, bo nigdy te Mercedesy, ten segment D w klasie premium nie słynął z przestronności. Ani Audi A4, ani BMW serii 3. Wydaje mi się, że w C-klasie jest spośród tych trzech najwięcej miejsca na tylnej kanapie. Jeżeli tak byśmy to rozpatrywali. Poza tym, że mamy tę kanapę dzieloną w tych proporcjach, tak jak mówiłem, 40, 20, 40, to jest porządny łokietnik, wysoko zamieszczony, można się łaprzeć. I masz pojemnik na browarkę. Tak, uchwyty są też na jakieś browarki, na inne kubeczki. Jest to przyjemnym materiałem wykończone i wyłożone. Nieźle, proszę Pana, nieźle. Nie mamy tutaj w naszym egzemplarzu trzeciej strefy klimatyzacji, ale jest pokrętło, którym można otwierać i zamykać te nawiewy. Tutaj centralne, tu jakaś półeczka, co ciekawe, nawet nie ma ani jednego gniazda USB. Natomiast trzecia osoba, no wiadomo, że tutaj nie usiądzie, chyba że będzie siedziała w ten sposób. Idealnie i nie zawadzam o skrzynię, o dźwignię zmiany biegów, Mojej ponieważ... tutaj nie ma. Bo tutaj jej akurat nie ma, więc czyli mogę tak jechać, nie będę kierowcy przeszkadzał. Nie masz wrażenia, że na przykład ta C-klasa była lepiej zrobiona niż nowa C-klasa, jeżeli chodzi o jakość? O materiału przede wszystkim. Jak tutaj wchodzę i nawet widzę tak tkaninę z tą skórą, która pewnie już wtedy była nieprawdziwa, tylko sztuczna. Jak widzę na to, jak zmontowane są drzwi, jakie na drzwiach są materiały, nawet jak się w to postuka, to sprawia to wrażenie większej solidności niż we współczesnych, nowszych Mercedesach. Zaskakujące. Zanim jeszcze wsiądę, to w nowych niektórych autach, które testujemy na karoserii, po kilku miesiącach, po kilkunastu tysiącach kilometrów przejechanych, w tym miejscu fotel już ma gdzieś tam pozagniataną skórę. Tutaj, tak jak wspomniałem, ona prawdopodobnie jest sztuczna, nie jest prawdziwa, ale ona nie nosi żadnych śladów zużycia. Poza jakimś tam brudem, powiedzmy. To samo ta tkanina. Owszem, 40 000 kilometrów to niedużo na samochód, ale wygląda to tutaj naprawdę dobrze. Na drzwiach tak samo. Na kierownica w zasadzie wygląda na niezużytą. Podłokietnik też. Więc chyba dobrze to rokuje, nie? Dobrze rokuje. Piano się troszeczkę rysuje, bo zobacz, 40 000 i już jakieś tutaj drobne rysy widać, nie? Są, nie dość, że rysy, to tutaj na przykład, gdzie najczęściej pewnie trzyma się dłoń, rękę, ono już jest Tak. zmatowione. A tutaj jest faktycznie trochę tych rys jest. Tylko wiesz teraz, co się robi? To się poleruje tak jak lakier, nie? Małymi Zgadza się. polerkami to robią i to czyszczą. Widzę większy ten system komand Mercedesa, czy tam MBUX to już był chyba tutaj. No i to jeszcze były te czasy, gdzie tutaj wszystko się obsługiwało nie dotykowo w Mercedesie, tylko klimatyzacja miała swój panel.
Tutaj mieliśmy do multimediów. To już było, czy to było? Nie, to jeszcze zobacz, nie było dotykowe. I to jest największy mankament był, bo to wszystko trzeba było obsługiwać pokrętłem. No i ma to swoje i wady, i zalety tak naprawdę, no ale klasyczne przyciski. To zawsze, nie? To jest... To mnie zawsze irytowało, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o to piano. Ja rozumiem, że się nie jedzie samochodem i się nie robi tak, i to cię, ale gdzieś tam ta świadomość w człowieku. Świadomość, poza tym wiedziesz gdzieś na jakąś drogę wyboistą i gdzieś to zawieszenie na nadwozie zaczyna pracować, zaczyna się coś robić. Zobacz, ja siedzę tutaj z boku i No. chcę się na przykład, kolanem, i nie? zobacz, chcę się poprawić na fotelu i zobacz, co się dzieje. Nie? Zamiast tego pokrętła można było sterować sobie z kierownicy. O, takim dotykowym, jak w laptopach na przykład minipadem, a oprócz tego miał jeszcze klasyczne. Natomiast ten służył do wyświetlania tego, co mamy na komputerze pokładowym. No i więcej tutaj nie ma rzeczy do pokazywania. No, skrzynia biegów, jak to, czy dźwignia do zmiany biegów, jak to w Mercedesie. Ale kurde, jakiś pedant, słuchajcie. Jeszcze jest tutaj, wiesz co? Folia oryginalna. O, nie tylko tutaj, tutaj też, zobacz. Na ekranie też... O kurna, czyje to auto? Powiem Ci, takie auta używane powinno się kupować, wiesz? Bo wtedy kupujesz, wiesz co było robione, wiesz jak jest zadbane, tylko robisz tam gruntowne sprzątanie, taką polerkę sobie tego Zgadza się. i masz jak nowy samochód generalnie. Chociaż tutaj z tego co wiem, właściciel narzeka na to, że właśnie czyści te piano, dba o te piano, a niestety się rysuje. Także... Tak? A, Także- okej. No dobrze, to zamiana teraz i wać Pan jedziesz. Wiesz jakie jest pierwsze wrażenie, takie moje, subiektywne, jak siedzę tu z boku? Że bardzo ładną kulturę pracy ma ten diesel. Mimo, że to tylko 1.6, to nawet przy jego odpalaniu nie wpada auto w wibracje i on nie męczy tak bardzo uszu. Przynajmniej w tym dolnym zakresie obrotów, tak jak jedziemy teraz do 2. Fajnie zmienia biegi, szybciutko ta skrzynia biegów, bo to ile? To jest ten 9-biogowy, Dziewięciobiegowy już. Getronic, tak. No i tu w naszej wersji jest też napęd wyłącznie na oś tylną, nie? Tutaj Zgadza nie ma się. Formatica, Furmatica, 4matica, jak zwał, tak zwał. Quattromatic. Zgadza się. I teraz wjeżdżamy na płyty i zobaczymy nie tylko jak trzeszczy, ale też jak będzie wybierał nierówności. Czy on ma tutaj, mój drogi, Dynamic Select, jest Dynamic Select. Select, konfiguracja Individual i widzę, że on nie ma aktywnego zawieszenia, bo w nich było nawet, pneumatyka była stosowana w tych C-klasach. Była. W kombiaku często nawet taka samopoziomująca z tyłu, a można było sobie zamówić do nich zawias taki sportowy, regulowany. A pojedziesz szybciej, boisz się, że to rozwalisz, przecież to nie twoje auto. No jest mięsiście dobrze, no. No ale bierz pod uwagę, że on ma dopiero 40 000. Także No, dużo ale się nie tutaj najeździł. No tak, no i nic się tutaj nie zmieniło w zawieszeniu. Naprawdę dobrze się tutaj czuję nawet na fotelu pasażera. On fajnie wybiera i te łączenia, i te dziury. Nie ma co się bać. Bardzo sprężyście. Nie jest też za miękki, tak jak kiedyś jechałeś po takiej drodze Mercedesem i czułeś, jak on pływa. Nie miałeś w ogóle kontroli nad tym autem, bo ten zawias, owszem, bardzo komfortowo wszystko wybierał, ale jak trzeba było skręcić kierownicą, to nie miałeś takiej pewności prowadzenia. Tutaj jest naprawdę już w porządku w tych nowszych. Klienci się skarżą w tych samochodach podobno na to, że ta oś tylna przy tym dwunapędowym, w sensie dwunapędowym, tylnonapędowym układzie się no jakoś tak niestabilnie zachowuje, potrafi myszkować, tak dalej. Ale przy jeździe na wprost? Przy jeździe na wprost, tak, że coś z tą osią jest nie tak. Do tego stopnia, że tak jakby mu też czasami było trudno złapać przyczepność na tylnej osi z racji może tego, że ona jest lekka. Ale jak ruszasz? Przy ruszaniu, przy dodawaniu gazu czasami, nie? Masz takie wrażenie. Tak, słyszałem od użytkowników, widziałem, co tam piszą na forach. No to ciekawe, no kiedyś rzeczywiście nawet ten współczesne BM-ki w wersjach z napędem na tył mówiło się, że nawet jak najedziesz na studzienkę kanalizacyjną, to czujesz jakby ten tył Ci delikatnie gdzieś tam uciekł w prawo albo w lewo, czyli brak tej stabilności. Myszkował jakby, nie? Tak jakby trochę myszkował i szczególnie też przy wyższych prędkościach na autostradach. Ale powiem Ci, już dawno tego w tylnonapędowych autach nie odczuwałem. Niemniej większość dzisiaj samochodów w klasie premium jest sprzedawana czy to z Formaticiem, czy to z Quattro, czy to z X-Drive'em. Zgadza się. Czyli w napędach na 4 koła. I z automatyczną skrzynią biegów. To taki polski specyficzny klient, bo na zachodzie więcej jest na przykład RWD. Zdecydowanie w przypadku tego samochodu. I przy takich zimach, jak mamy w Polsce, to ja nie wiem, czy Formatic, który podnosi tutaj akurat spalanie prawie o litr paliwa na 100 km, ma sens. Fajny jest, bo jest trochę systemów w tym samochodzie nawalonych. Właśnie mnie tutaj Wykorzystujesz teraz całe ostrzega 40 kW i 200 N. Patrz. Ja. Wskaźniki takie sportowe.
Jakich fajnych rzeczy? A na przykład odległości przed pojazdem poprzedzającym. No bo one już miały aktywne tempomaty, te wszystkie distroniki rozwinięte przez Mercedesa miały już w standardzie system ostrzegający przed kolizją i hamujący automatycznie samochód. Jak wyskoczy Ci pieszy, wyjedzie samochód albo rower z podporządkowanej. Tylko że działa tutaj z opóźnieniem w tym samochodzie. Mówił mi o tym użytkownik tego samochodu, właściciel, Generalnie, że działa z opóźnieniem. generalnie ta C-klasa już od 2014 roku była naprawdę fajnymi technologiami naszpikowana. Wiesz, że nawigacja fabryczna, która tutaj jest wbudowana i klimatyzacja współpracują ze sobą, a wiesz po co? Klimatyzacja zamyka Ci obieg powietrza, dopływu z zewnątrz, jak wjeżdżasz do tunelu, bo po GPS-ie nawigacja sprawdziła, że wjeżdżasz do tunelu, a klimatyzacja wtedy zamyka Ci dopływ powietrza z zewnątrz, no bo w tunelach jest zazwyczaj największe zagęszczenie spalin. Są oczywiście kanały wentylacyjne, no ale i tak te spaliny tam z samochodów się unoszą. Zgadza się. Teraz co propos... Ty wytniesz wszystkie te, zgadza się, nie? Tak. A jak gra radio? O Jezu, widzisz, i to mnie Chcesz włączyć radio i to słyszysz zamiast radia. To nie jest, wiesz, to nie jest duży nacisk, nie robię tego tak, tylko robię to tak. Delikatnie. Słuchaj, za 100 000 złotych używkę jak kupujesz, możesz przymknąć na to oko. Problem polega na tym, że 40 000 kilometrów temu i 4 lata temu dokładnie tak samo, jak koleś płacił za to auto 200 000 pewnie z kawałkiem, to już wtedy robiło to dokładnie tak. Zgadza się. Na osłodę i na usprawiedliwienie możemy dodać, że w BMC trójce z tego okresu dokładnie jest tak samo. I też takie odniosłem wrażenie, jak jeździłem poprzedniczki BMW. Nie pamiętam, bo ja na tych oznaczeniach BMW to się mylę. Jak nagrywam odcinek, to wiem, ale potem od razu to z głowy wyrzucam. Ty masz jakie? G jakie ty masz? Nie. F30. A wcześniejsze było E jeszcze. E90. E90. E90 to było, tak? To bo Ty wiesz. E90 było lepiej wykonane, jeżeli chodzi o jakość materiałów samych w sobie. Nie mówię o design, nie mówię o innych rzeczach, tylko mówię o jakości samych materiałów i ich montażu. E90 była lepiej zrobiona niż następca, czyli... F30. O, dziękuję. A teraz jest już G30. Tak? G20. G20. G30 to jest piątka. To tak komplikować. No dobrze, to ja naszykuję w takim razie urządzenie pomiarowe, gdyż zobaczymy, czy deklarowane do setki 8 sekund robi ten samochód. No my nie zrobimy we trzech jadąc tutaj, ile mamy w zbiorniku paliwa? Połówkę. No to tyle, ile powinno być do pomiaru. Niemniej ze względu na to, że jest nas tutaj Czech. Do Czech to ja mam za darmo. A ile paliwa zużyliśmy? 10 km. 5,4. No to powiem Ci, myślałem, że tak poniżej 5 będzie, szczerze mówiąc, nie przy jest takiej źle. drodze. Nie, no źle absolutnie nie, no już nie marudźmy na 5,4 wynik, że to coś słabego. Dobra, bierzemy na sport, tak? No jak? Sport To Plus i ustawiaj. kontrola trakcji wyłączona. No tak lekko podszarpuje to 9. Jezu, 4. bieg, tak? Jeszcze jedzie? Łomatko, dobra. Starczy, bo tu zawracamy. No to tak to wygląda. 8,7. Z jednej strony teraz cmokniemy, ale z drugiej strony siedzi 3 facetów plus sprzęt cały, to jest dodatkowe obciążenie, dodatkowych 300 kg w naszym przypadku. Możemy tą spokojnie sekundę urwać. Ile Ty sobie. ważysz? 15 cm. No to tak, to jak dorzucisz ciuchy, dorzucisz kamery, wszystko, no to prawie 300 nam się robią. To jest raz. 2, 1,6 diesel. No na Boga, 1,6. Dajesz. Gotowy? Tak. Przeciąga troszkę ten pierwszy bieg moim Tak, zdaniem. tak. Dobra. I powtarzalność jest. 8,8. I więcej nie katujemy, bo to nie ma sensu. Chyba że my wysiądziemy z silnym, czy nie? Nie chce mu się. I teraz sprawdzimy w trybie Eco przy 120 na godzinę. Włączysz sobie tempomacik, zresetujemy komputer pokładowy i zobaczymy, na co go stać. 120, panie, jakbym poprosił pana, żeby pan jechał tak równo 120. Zresetował. O, tutaj je przytrzymamy. To od musisz, rozruchu. bo ja nic nie widzę przez Proszę. kamerę. Ja jak testuję nowe, też nic nie widzę, Piotrek, ale jakoś sobie radzę, wiesz? Ale ty jedź, trzymaj Dlatego nogi. mam Ciebie. Tak, to prawda. A ja wreszcie mogę, wiesz, posiedzieć sobie na fotelu pasażera. No tak nierówno jest zrobione. Na przykład to jest prześliczne i w dotyku jest super to. Ta listwa tu.
i to jest miękkie, i to jest nawet schowek, obicie schowka jest miękkie, i to jest Tylko tu nie miękkie. dotykaj. I tylko tutaj nie dotykać. Tu jest dużo klawiszy, ale ich nie należy dotykać. To ja sprawdzę teraz ceny używanych takich C200. O 90-100 tysięcy złotych. Z tego, co zdążyłem rozpoznać temat, to już jest, można za 80 nawet wyrwać, no ale nie z takim przebiegiem, nie w takim stanie zachowania zapewne i nie od pierwszego właściciela. Rok produkcji 2019 weźmy do 2020. No i możemy też sobie śmiało od razu rodzaj paliwa zaznaczyć, że to jest diesel i że przebieg taki co, realnie do 80 tysięcy powiedzmy, tak? Przyjmujemy, że rocznie ktoś robi 20 tysięcy, a nie 10. No, a nie 10. No to mamy 120 tysięcy złotych, ale z 2020 roku na przykład z przebiegiem 10 tysięcy kilometrów w salonie Mercedesa, czyli używany, ale sprawdzony, kosztuje 229 tysięcy złotych. Jest taki z przebiegiem 16 tysięcy kilometrów za 155. Z 2020 roku 37 tysięcy, 140 tysięcy złotych, 139. Ale jest i za 115 900, 2020 rok 39 tysięcy kilometrów. Jakie masz zużycie paliwa? 4,1. Świetny wynik. 4,1 zjadąc ze stałą prędkością około 120 na godzinę. Wow! To wynik myślę, że jest spowodowany przez to, że to jest 9-biegowa skrzynia biegów. No tak, To na ona tym na pewno dziewiątym- to obniża Tak, masz spalanie. wtedy niskie obroty, Miękko zmienia ten bieg. Nie ma takiego szarpnięcia, gładziutko. przyjemnie działa i w takim dieslu, tak jak powiedziałeś, te 9 biegów zdaje egzamin, czego mieliśmy dowód w postaci 4 litrów spalania przy 120, to na zbiorniku nawet tym 41-litrowym, bo w serii był tu 41-litrowy, robisz 1000 km. A jak dopłaciłeś sobie tam 5 czy 6 stów do zbiornika, który miał 58 litrów, to zobacz, jak jadąc 120, to kurna przejedziesz całą Europę, do Hiszpanii dojedziesz w ogóle bez najmniejszego problemu. No nie, może do Hiszpanii nie, ale w głąb Francji na jednym tankowaniu bez problemu. No i generalnie tak jak pokazaliśmy, 120 tysięcy złotych powiedzmy na tak utrzymany egzemplarz z niewielkim przebiegiem wystarczy. To za 120 tysięcy złotych to my ostatnio testowaliśmy Opla Astrę nowego. Ona kosztowała 118 tysięcy złotych, a tu masz Mercedesa. Inny segment, bo Astra to C, a tutaj D. No już nie mówię o tym, że tam auto popularne, a tutaj marka premium. Więc to są takie realne wybory i my staramy się Wam te wybory ułatwić. Na plusy w Mercedesie. Ocenę wystawiaj. Na plusy. No, spalanie. To przede wszystkim. Stopień zużycia może tych materiałów jakoś nie jest jakoś taki tragiczny. Tutaj, jak wspominałeś, o boczkach, o fotelu, o tym materiale. Może trudno się go czyści, ale w miarę to przyjemnie wygląda po tym przebiegu. 9-biegowa skrzynia biegów. To jest fajne i eksploatacyjnie myślę, że jakoś, no, mimo że jest trochę droższy w porównaniu do Audi czy Volkswagen czy BMW-ki, jeżeli chodzi o filtry, ale też tragedii jakiejś tam dużej nie ma, prawda? Wiesz, w skali roku nawet jak to będzie 1000 zł różnicy, to jesteś w stanie gdzieś tam to przełknąć, nie? Zgadzam się. Jak kupujesz auto, które jest warte ponad 100 tysięcy złotych. Ja powiem tak, design ciągle fajny, świeży i widać, że to jest Mercedes, mnie się podoba. Podoba mi się w nim silnik, ten 1.6, rozpatrując go oczywiście jako auto do oszczędnej jazdy, a nie do tego, żeby szaleć. Ekonomia na najwyższym poziomie, dynamika zadowalająca. Najważniejsze dla mnie jest to, że dźwięk tego diesla nie irytuje, a czasami jest tak, że na przykład w BMW 320d, tym E90, mnie irytuje dźwięk diesla. Tutaj mnie nie wkurza, nie irytuje, on jest taki, może aksamitny to za duże słowo, ale taki spokojniejszy, stonowany, nie drażni uszu. Przyjemny. Tak, no multimedia mogłyby być już lepsze i dotykowe. Zdecydowanie lepsze mogłoby być to wykonanie tutaj, szczególnie Oj, tak. tej konsoli środkowej. Troszkę mógłby mieć więcej miejsca tutaj z przodu, ale nie ma dramatu. Troszkę mógłby mieć praktyczniejszy ten bagażnik, więc parę tutaj takich minusów jego dostrzegam. Jeżeli mechanicznie nic się tutaj nie będzie działo, no to powiem Ci takie między 7 a 8, tak bym celował. Tylko pod warunkiem, że rozważamy to auto jako spokojną limuzynę do toczenia się z punktu A do punktu B i zależy nam na tym, żeby nie wysiadać przez 1400 czy 1500 km z tego samochodu, bo zużycie paliwa na to pozwala. Z bolącym tylko. To tyle. A Ty ile dajesz? Jaką ocenę? Ja podobnie.
między 7, Między 7 a 8. 7 a 8. A co jest między 7 a 8? 7,5. Brawo, zuch!